Przede wszystkim, wiesz co, zastanawiam się nad tym, bo jakby wymagami, ale szykuje się coś dużego, nie? Przed nami 25 września. Trochę inna formuła niż zwykle chyba nam się tu szykuje, co? Ja tak pytam Ciebie zaczepnie, nie? No bo jesteś tutaj organizatorem po raz chyba pierwszy w historii Tak, robimy Wymaga. wspólny event. Nawet wymyśliliśmy nową nazwę Future Tech Forum, czyli VMware Future Tech Forum, czyli takie, żebyśmy popatrzyli trochę też w przyszłości, porozmawiali trochę o nowych rzeczach. No i to ma być event taki, gdzie będziemy opowiadać, pokazywać na przykładach klientów. Razem z partnerami będziemy prezentować, co tam ciekawego udało się zrobić, najciekawsze zastosowania naszej technologii, najciekawsze use case'y. Czyli wszystko to, tak naprawdę, co powinno być interesujące, w szczególności dla tych klientów, którzy są zainteresowani naszą technologią i chcą jej używać. Ja myślę, że to super ważne, żeby mówić o zastosowaniach, wiesz, bo mm, tylu cudownych teoretyków PowerPointa jest wśród nas, nie, a tak niewiele mówi się o tym, jak to budować tak naprawdę. Niesamowite jest to, że tak dużo się w tym roku zmieniło i tak dużo pręgów na plecach każdy z nas zebrał z różnych stron spadających i to wszystko rozlicza się w sumie w kontekście tego, że dzisiaj się spotykamy w zupełnie innej odsłonie, mianowicie porozmawiać trochę o tym, że popatrz, z cennika z 1 876 000 pozycji stały się w sumie dwie. Nie? I to taki pierwszy manewr, taki wniosek po tym pół roku. W sumie dwie, no bo tam wiadomo, jest jeszcze trzecia, ale to już jest taka powiedzmy mało popularna. Albo, albo może zbyt entry level, żeby o tym rozmawiać w kontekście zastosowań. Tak czy tak, słuchajcie, witamy Was w Evolution Castie 39. Piotr Kraś, Broadcom, VMware, tak jest. I Tak, no więc ja powiem może, że rzeczywiście trochę już znaleźliśmy się na takiej linii lekkiego uspokojenia, kiedy na początku rzeczywiście klienci i rynek byli bardzo źli na to, co się dzieje. No, te wszystkie zmiany w Broadcomie, które wprowadzane są w portfolio VMware'a, w licencjach VMware'a, w cenach VMware'a, to jakby ten kurz i to wielkie takie wzburzenie powoli na szczęście opada i klienci teraz słuchają, zaczynają nas powoli słuchać, no bo wiadomo, jak wszyscy są źli, no to nie słuchamy argumentów. Teraz rzeczywiście coraz więcej naszych klientów słucha, coraz więcej naszych klientów decyduje się na dalszą współpracę z nami i coraz więcej klientów, bo już sprzedaliśmy naprawdę w sensie kilkudziesięciu klientom już w Polsce sprzedaliśmy, a kilkudziesięciu co najmniej jeszcze jest na liście, gdzie będziemy na pewno nasze nowe produkty oferować. Więc kiedy ci klienci zaczynają słuchać rzeczywiście o tym, co to nasza nowa platforma przynosi, bo musimy mówić tutaj o platformie, a nie kierujemy się po prostu emocjami, że jest drożej i że co wy robicie i dlaczego zmieniacie i dlaczego w takim momencie, to rzeczywiście jesteśmy w stanie jako VMware, czy jako partnerzy VMware'a, jesteśmy w stanie pokazać wartość. I to, co jest tak naprawdę takim głównym czynnikiem, który do naszych klientów przemawia, to jest to, że nasz produkt wreszcie jest jednym produktem, a nie grupą różnych produktów, które kiedyś trzeba było po prostu mocno ze sobą integrować. Że ten produkt jest łatwo instalowalny, bo mamy po prostu Cloud Buildera, który to w miarę łatwo instaluje. Mamy cały szereg VMware, no takich, jak będę mówił po polsku, takich architektur, które my jako VMware sprawdziliśmy i certyfikujemy, czyli nie trzeba spędzać miesięcy z klientem, żeby wymyśleć, jaka jest architektura dla niego najlepsza. Więc myślę, że w tej chwili to jest naprawdę coś, co jest przekonujące dla klientów, że poświęcamy właśnie to może trzeba powtórzyć, Broadcom zainwestował $1 miliard. W tej chwili zainwestował $1 miliard w to, żeby ten nasz produkt, tą poprzednią gamę produktów pointegrować ze sobą. Zapowiada się, że na najbliższych Explorach, który będzie już teraz lada moment w Las Vegas, będzie zapowiedziana nowa wersja VCF-a. Nie mogę tego mówić, ale no słuchajcie, będzie nowa wersja VCF-a w jednym numerze, wszyscy się wszystkie tego produkty tak samo. spodziewają. Wszyscy, tak, dokładnie, będzie jedna wersja. Jeden Lifecycle Manager, a nie tak jak dzisiaj są cztery. Jeden produkt, który jest zintegrowany, a nie grupa produktów. I my to tak naprawdę nazywamy pewną industrializacją data center, czyli tak jak
dzisiaj wszyscy mamy w data center często bardzo zaawansowane rozwiązania, ale jednak takie, że powiązane to wszystko jest, różne produkty od różnych producentów, powiązane ze sobą przez różne API, przez różnego rodzaju interfejsy. I to tak naprawdę są bardzo customowe często rozwiązania. Jak coś jest customowe, no to wiadomo, jest trudniejsze w utrzymaniu, na pewno jest dużo trudniejsze w upgrade'ach. Nie spełnia też tego, co nasz biznes tak naprawdę chce, a biznes chce, żeby im szybciej dostarczać usługi, dawać łatwiejsze aplikacje, bezpieczniej, żeby to się wszystko działo. A jak jest takie spaghetti, no spaghetti architecture, przynajmniej mocno pokomplikowana sytuacja, to wiadomo, zawsze jest tam łatwiej znaleźć pewną dziurę. No to my mówimy, porozmawiajcie z nami, jak tą waszą wysoko skomplikowaną, customową instalację zastąpić przez standard, przez taki właśnie industrialny standard, który przykryje tą całą skomplikowaną warstwę infrastruktury i nieważne, czy ją macie we własnym data center, na Edge'u, w publicznym cloudzie, u jakiegoś operatora, który wam dostarcza infrastrukturę, instalujecie to po prostu i macie jedną platformę, taką, która daje wam dokładnie taki sam, a przynajmniej taki jest nasz cel, żeby dać wam takie same doświadczenie używania jak operatorów cloudów publicznych. I nieważne, gdzie to macie, na jakiej infrastrukturze pod spodem to macie, ważne, my to wszystko przykrywamy i macie po prostu jeden, no nie chcę powiedzieć pane of glass, bo to już się ochowało, ale macie jeden ekran, z którego zarządzacie tym środowiskiem w sposób spójny. I teraz będziemy wam na tym naszym evencie, na którym serdecznie zapraszam, pokazywali różne zastosowania tych naszych technologii. I teraz myślę, Maciej, że trzeba powiedzieć by po prostu, co będziemy pokazywać, albo do czego się tak naprawdę przygotowujemy. Wiesz, z jednej strony myślę, że tak, ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, że o czymś, co się dzieje, tak z mojej perspektywy, jako wieloletniego współorganizatora Wimaga, nareszcie z VMware'em w nowych szatach idziemy wspólnie do tej całej inicjatywy tak w pełni. Cieszę się bardzo na ten dzień, dlatego że to jest te połączenie, którego zawsze wydaje nam się brakowało na Vimago. To znaczy z jednej strony ta część taka technologiczna, która będzie dotykać spraw do samego rdzenia, że tak powiem, mega specjaliści, którzy potrafią skonfigurować, zaprojektować w zasadzie cały stos technologiczny, o którym przed chwilą mówiłeś, ale też ludzie, którzy w zasadzie z tego środowiska wyrośli w stronę managementu, bo jak się rozmawia z klientami w Polsce, to jeszcze nie jest ten etap, może i dobrze, dzięki temu tak fajnie się o tym rozmawia, w czasie managementu ludzi, którzy przyszli z zupełnie innego świata. To są zazwyczaj ludzie, którymi jeszcze 10-15 lat temu razem konfigurowaliśmy różne rzeczy, teraz wspięli się powiedzmy na tej drabinie kariery gdzieś w stronę managementu, więc ta część też zostanie w pewnym stopniu zaadresowana na tym Vimagu. W związku z tym to trochę rozszerza nam zakres tematyki. Zazwyczaj mówiliśmy stricte o technologii, zastosowaniach, o twardym, hardkorowym wdrożeniu i w tej części wdrożeniowo-projektowej. Dzisiaj, znaczy 25.09, pamiętajcie, 25 września tego roku będziemy mówić też o tej części, no ale w takim razie po co to robimy? Nie? I ja myślę, że od tego zacznijmy naszą rozmowę, bo ten VVF i VCF, które tak naprawdę zostały, one moim zdaniem nie zostały dlatego, że rynek nie lubił 156 tysięcy produktów VMware'a, które można było lepić dowolnie w każdą możliwą stronę. On powstaje po to, że właśnie odpowiada na pytanie, po co my to robimy. Panie, gdzie my biegniemy, jak telemigli w tą przepaść, nie? Bo wiele razy, no powiedzmy 20 parę lat już jestem na tym rynku, widziałem parę dziwnych wdrożeń, VMware'a też, między innymi, dlatego, że się dało tak robić. I to niekoniecznie było dobre dla użytkownika i niekoniecznie adresowało jakikolwiek problem, nie? Ale się dało tak zrobić. Na przykład ja zawsze porównanie tego młotka i wkrętarki, nie? Że wkrętarką też można wbijać wkręty, nie? No tylko po co, nie? Skoro do tego nie służy. Ja myślę, że ważne jest to, żeby przejść do tego, że dobra, zostały nam w sumie dwie rodziny produktów na rynku VMware'owym, które adresują to, co powiedziałeś, Piotrze, jedną w mniejszym, drugiej w większym zakresie.
No Ja właśnie, dziedziny przede wszystkim ten mówisz. biznesowy, to biznesowe podejście, tak, będziemy zdecydowanie mówić. Zresztą ja myślę, że akurat tu będę dobrze reprezentował ten świat biznesu, bo sam, że tak powiem, kierowałem jakąś tam organizacją, więc dokładnie będziemy też mówić o tej warstwie biznesowej, czyli przede wszystkim powiemy o tym, gdzie ta platforma z punktu widzenia biznesu jest dobra, czyli powiemy dokładnie o tym, o kosztach, pokażemy dokładne wyliczenia i wykresy, że ta platforma nawet sama z siebie, przez to, że będziemy nie w pewien sposób, będziemy optymalizować zużycie infrastruktury, będziemy mieli pełną widoczność end-to-end, będziemy mieli automatyzację, czyli mniej błędów, a więc większe bezpieczeństwo, będziemy mieli lifecycle management, czyli tak naprawdę wszystkie te nasze zespoły odpowiedzialne za compliance, za bezpieczeństwo, zasilimy ich tą pełną informacją, której zawsze od nas chcą, a dzisiaj robimy to ręcznie w Excelach, czyli na pewno podejdziemy od takiego biznesowego podejścia, kosztowego podejścia i organizacyjnego podejścia. Kolejnym podejściem, które zaprezentujemy, czy kolejnymi takimi plusami będzie to, żeby pokazać, że tak naprawdę mając te produkty, dzisiaj znacznie łatwiej jest Wam jako organizacjom, czy Wam, mówię do klientów, czy do menadżerów, jest jakby kupić ten cały stos, bo ja pamiętam w przeszłości było niezmiernie trudno, nie wiem, kupić VCF-a, czy vSphere'a, przepraszam, później vCenter, a później trzeba było chodzić na zarządy i przekonywać różne ciała decyzyjne, a po co nam jeszcze Lock Insight, a czy nie można wziąć wersji darmowej, a może można wziąć kogoś od konkurencji, a może Vim na przykład nam dostarcza fajny sposób monitorowania, po co kupować coś innego. Więc to było niezwykle trudne, więc dlatego ta nasza architektura była się niezwykle trudna i skomplikowana, bo nagle było trudno te elementy kupić po kawałku i rozwijać ten cały zespół, ten całe nasze środowisko infrastrukturalne po kawałku. Dzisiaj po prostu dostajecie cały pakiet produktów. Z punktu widzenia z kolei, to co też docieram do inżynierów, mówię, słuchajcie, zobaczcie, to jest dla was świetna droga do rozwoju, bo dostajecie wszystkie produkty tak naprawdę, których kiedyś nie mogliście nawet dotknąć albo dotykaliście tylko na szkoleniach. Dzisiaj je wszystkie dostaniecie, po prostu możecie ich dotykać, rozwijać, macie czas na to, żeby tak naprawdę te produkty poznawać, czyli wartość wasza na rynku jest zdecydowanie rosnąca. Dalej mówiąc o biznesie, razem z tymi produktami dostajecie, z VCF-em dostajecie, bo właśnie to jest rozdział, tylko z VCF-em, ale dostajecie pełen dostęp do szkoleń. Czyli jeżeli dotychczas pamiętam jako menadżer, jakie miałem ogromne problemy, kogo wysłać na szkolenie, czy tego, który jest najlepszy, bo jest najlepszy, niech się dalej rozwija, czy może tego, który dopiero przyszedł do naszej organizacji IT i powinien się nauczyć. Ile mam pieniędzy na te szkolenia? Zawsze kołderka była za krótka. No, nigdy nie było takiej sytuacji, że mogę wysłać wszystkich, których bym chciał na szkolenia, które chcę. Dzisiaj każdy, kto pracuje w waszej organizacji, przysłowiowo z panią księgową, która nic do tego nie ma, jak ją wpiszecie na listę, będzie miała dostęp do wszystkich szkoleń VMware'owych. Niech się dziewczyna uczy jak chce. Oczywiście to jest żart, ale mówię o tym, że razem z VCF-em dostajecie dostęp do gamy szkoleń, do nagranych, do hands-on labów, po to, żebyście mogli ćwiczyć, zobaczyć i nie wiem, są również nagrane szkolenia z instruktorami. Czyli to jest kolejny taki biznesowy wielki plus. No i nie wspominając już o tym, że jeżeli sobie spojrzymy na prawo, czyli powiemy o tych słynnych ustawach o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która już właściwie wchodzi, albo o DORze, która jest wprost przełożona na instytucje finansowe, to nasze oprogramowanie wręcz pomaga spełniać te wszystkie wymagania, które są tam nałożone. Czyli na przykład budowanie planów ciągłości działania, testowanie procedur, upgrade'owanie tego systemu wtedy, kiedy się patche pojawią, a nie wtedy, kiedy mamy okno serwisowe, albo wtedy, kiedy już naprawdę jesteśmy 2 wersje do tyłu i trzeba nagle robić rewolucję w jakimś oknie serwisowym. To wszystko są z punktu widzenia menedżerów niezwykle ważne rzeczy. Teraz z punktu widzenia biznesu. Dzisiaj, kiedy biznes do was przyjdzie i powie, potrzebuję serwery, bo chcemy przetestować z jakimś dostawcą zewnętrznym nie wiem, nowe rozwiązanie, nowy system billingowy, nową poprawkę do jakiegoś systemu, to ja pamiętam, co to się dzieje. No, trzeba zrobić kopię jakichś systemów, brakuje przestrzeni, zgoda od compliance'u na jakąś podsieć, zgoda od bezpieczeństwa na jakiś ruch sieciowy, na jakieś konfiguracje na firewallach. Po prostu kosmos. I już po 2 miesiącach możemy potencjalnie wpuścić jakiegoś dostawcę zewnętrznego biednego, który chce coś przetestować. Teraz po prostu będzie tak jak w cloudzie. Proszę mi wyklikać, nie wiem, 3-tajerową czy 2-tajerową infrastrukturę w wyizolowanej pod sieci
do której dostęp będzie miało kilka osób, z template'ów sprawdzonych, potwierdzonych. Proszę bardzo, ciach, start i leci. Kolejny przykład, który mogę się tak Jeżeli rozwijać, mogę, więc mnie ja wiem, zatrzymaj. ja ci tutaj chcę wejść w słowo, bo myślę, że też ważne jest to, żeby powiedzieć, że tego typu nowe podejście, które mamy w postaci nowej gamy produktów, znaczy nowej, starej, nowo opakowanej gamy produktów VMware'a, ono wymaga też pewnego rodzaju zastanowienia się nad swoją organizacją, nie? Bo w dość skostniałym, w dość skostniałej strukturze organizacyjnej wszyscy trzymają się swoich krzeseł, żeby ich nie stracić nigdy. I to jest zupełnie naturalne i to też trzeba się nad tym zastanowić. Co mi się podoba akurat w VCF-ie, nie, bo o tym będziemy chyba dzisiaj więcej mówić niż w VF-ie, to, że dla tych wszystkich ludzi jest tam miejsce, dlatego że te narzędzia nie robią czegoś takiego, że one to rule them all, tylko że jest to pakiet, który pozwala po prostu zainstalować pewne moduły, które sprawiają, że każdy z tych zespołów, który istnieje w waszej organizacji, może dalej mieć zaadresowane swój zakres działań danym oprogramowaniem. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, która w tym jest istotna, to jest to, że to dalej jest coś, co się integruje z zewnętrznymi elementami. Natomiast przez to, że dostajemy zdecydowanie bogatszy pakiet niż kiedyś kupowaliśmy go po kawałku, bo nie kupowaliśmy wszystkiego, trzeba się zastanowić nad tym, co potencjalnie możemy nim może nie zastąpić, ale o co rozwinąć jego funkcjonalność. Czyli nie wiem, jak macie na przykład teraz zestaw setek macierzy, nie, to może vSAN, który przyjdzie wam powiedzmy z dobrem inwentarza, zaadresuje pewną część. Że jak macie analizę ruchów wykonywaną innym oprogramowaniem, może będziecie to robić na przykład NSX Intelligence, nie? I tak dalej. Tych elementów jest dość sporo i ja myślę, że moglibyśmy od tego zacząć, bo w ogóle zacząć od samego rdzenia. To znaczy, dlaczego my w ogóle cały czas mówimy o VCF-ie? Bo to jest kluczem w ogóle do tej naszej rozmowy. Jak zaczęliście już w tym momencie podchodzić do wymiany swojego oprogramowania na nową subskrypcyjny model licencyjny, to możecie znaleźć pewnego rodzaju taki błysk wokół, że ten VCF jest przy odpowiednio dużym wolumenie, miejmy nadzieję, że takie wolumeny macie, czyli to są duże środowiska, i VVF mogą się w niektórych miejscach niewiele różnić cenowo. Znaczy powiedzmy, są przy tych kwotach pieniędzy to już powiedzmy nie ma tak wielkiego znaczenia, nie? Natomiast funkcjonalnie dają o wiele więcej. I ja myślę, że trend jest taki, tak jak obserwujemy, to zresztą my ze swojej strony, podejrzewam Piotr, że ze swojej, że no dobra, to wróćmy jednak tego VCF-a, nie? Że nieważne, że ten VCF jest trochę tańszy i tam jest, no ale zasadniczo mniej funkcjonalny, to jeżeli rozmawiamy o poważnym enterprise, to i tak na końcu drogi jest, wybór pada już z tych powodów, o których też wspomniałeś, ale też po prostu ze zwyczajnej różnicy, która może nie jest już tak wstrząsająca. Jak się wszystkie gadżety, bariery policzy, wszystkie elementy, które chcielibyśmy mieć, jeszcze tak jak wspomniałem, spojrzy się na swoją infrastrukturę i popatrzy się, że nie wiem, analizę ruchu robimy tym softem, coś tam robimy tym hardwarem. Jeżeli te rzeczy po prostu zamkniemy w tej formie, w której były dotychczas i przeniesiemy tą funkcjonalność do VCF-a, to się nagle okazuje, że w sumie to byśmy całkiem sporo skonsolidowali. No, pięknie to podsumowałeś, Budżetu bo też. dokładnie to jest najczęstszy use case, gdzie podchodzimy do klientów i mówimy, nie patrzcie na to, że chcecie, że mieliście kiedyś vSphere'a z vCentrem najczęściej i jeszcze z czymś tam kawałeczkiem czegoś, a teraz to dostajecie cały pakiet i mówicie, że jest drożej, tylko spójrzmy na to troszkę szerzej i trochę bardziej do przodu, czyli na przykład to, co powiedziałeś, jak mamy w planach za chwilę wymianę 2 macierzy, no to może powinna nam się zapalić lampka, no dobra, to może zamiast tych 2 macierzy kupmy serwery z dyskami wewnętrznymi, bo vSANa i tak już mamy i nagle te wszystkie funkcjonalności, które dzisiaj mają zaawansowane macierze, zobaczycie tutaj. Ktoś powie, no ale vSAN. Na naszym wydarzeniu 25 września będą przedstawiciele Intela, którzy pokażą nam dokładnie na wykresach, na laboratoryjnych badaniach, jaką wydajność ma vSAN, w związku z dosyć popularnymi różnymi znaczy w połączeniu z różnymi popularnymi aplikacjami, takimi jak SAP na przykład, czy Oracle, będziecie mogli to zobaczyć na laboratoryjnych badaniach. Drugi taki przykład to jest różnego rodzaju systemy monitorowania albo systemy automatyzacji.
macie na pewno różne, bo przecież wszyscy się monitorujemy, wszyscy patrzymy. No i teraz znowuż, tamte systemy też kosztują, są zewnętrzne. Nic tak dobrze nie zrozumie tego, co my dajemy, jak no, systemy, które są powiązane wewnętrznie i doskonale rozumieją pewną filozofię działania czy naszego wirtualizatora, całego środowiska, dlatego skorzystajcie z tego. Zresztą znowuż pokażemy na największych polskich organizacjach, jak takie bardzo zaawansowane środowiska monitorowania działają i to end-to-end, czyli wręcz od serwerowni fizycznych szaf aż do wewnętrznych procesów aplikacji, czyli nie pokażemy Wam, że aplikacja działa wolno, tylko powiemy, że na przykład w bazie danych proces numer PID taki i taki właśnie wykonuje zapytanie, które się wykonuje już 15 sekund, a powinno się skończyć po sekundzie i powiemy dlaczego jeszcze, bo jakieś tam logi się zrobią i tak dalej. I to dotyczy znowu całego spektrum szerokiego aplikacji. Trzecie zastosowanie to są urządzenia sieciowe i firewall, bo oczywiście mówimy stosujcie zewnętrzne firewall, bo zawsze tak trzeba, ale wewnątrz aplikacji albo wewnątrz naszego wirtualnego środowiska skorzystajcie z tego, co przychodzi Wam z dobrodziejstwem inwentarza, czyli nie kupujcie żadnych tapów, które zawijają ruch, bardzo drogich urządzeń sieciowych, które są w stanie przetwarzać cały ruch sieciowy, wypuścić na jednym porcie, żeby go analizować później. Zapytajcie nas, powiemy Wam, co możemy zrobić, żeby to zoptymalizować i na koniec dnia, jak weźmiemy sobie mnóstwo tych takich pojedynczych kawałków, to zobaczycie, jak to fajnie się zaczyna składać w całość i że naprawdę wychodzi taniej. Oczywiście to nie jest tak, jak mówimy, że przyjdzie ktoś z czarodziejską różdżką i pokażemy nagle, że się wszystko zadzieje automatycznie, bo się nie zadzieje, ale takimi use case'ami, czy patrząc szerzej, naprawdę jesteśmy w stanie zrobić bardzo dobry, znowu z menedżerskiej strony use case, czy business case, w tym wypadku, jak to zaimplementować i dlaczego to się będzie po prostu opłacało. Wiesz co, też ci tu trochę wejdę w słowo, bo to jest właśnie ta druga część, czyli po co my to wszystko robimy, bo bardzo często patrzy się trochę na swój ogródek tylko i wyłącznie i to jest zasadniczo bardzo zachowawcze. Tak się powinno robić, jeżeli chce się długo kontynuować karierę w jednej organizacji, w stabilnym tego słowa znaczeniu. Nie? Natomiast jeżeli patrzy się szerzej, to trzeba mieć pozycję, z której widać szerzej, ale płycej. I to wcale też nie jest szkodliwe. Jak się jest menadżerem, to zazwyczaj nie zna się rdzenia problemu, natomiast widzi się mniej więcej, na czym ten piękny horyzont wydarzeń, jak on wygląda. Dlatego trochę się zdecydowaliśmy na tą nową formułę, bo jeżeli mamy mówić o VCF-ie, jeżeli mamy mówić o VVF-ie, powiedzmy ten vSphere, to tam pozostawmy sobie w tej samej strukturze, w której był, to trzeba patrzeć na całość, teraz takie piękne słowo, holistycznie, prawda? Czyli pomyśleć o swojej infrastrukturze jako o całości. To znaczy dotychczas, zresztą to jest dość spójne z tym, w którą stronę idzie IT, to znaczy gdzieś tam niszczymy te silosy, które budowane były przez lata z mniejszym lub lepszym skutkiem, no nie? Natomiast ten proces następuje po to, żeby nie patrzeć właśnie tylko i wyłącznie w swój własny ogródek, bo VCF to jest w zasadzie cała fabryka, która zostaje wstawiona do naszej infrastruktury i ona umożliwia dla bardzo wielu talentów, dla bardzo wielu ludzi, dla wielu stron spojrzenie konkretnie przez tą dziurkę, przez którą oni chcą spojrzeć. Natomiast cała ta maszyna działa jakby komplementarnie. I stąd też ta nowa formuła, bo jeżeli jesteś administratorem storage'u, to po pierwsze zastanów się nad swoją karierą, jeżeli to jest tylko i wyłącznie storage, nie? To taka moja uwaga, nie? A druga sprawa, jak już nim jesteś, to warto by było spojrzeć troszeczkę, wyjść spoza strefy komfortu, tak spojrzeć dookoła, tak zobaczyć, co się dzieje wokół ciebie. Bo może się okazać, że te fiber channelowe macierze, które masz w 99% w swojej infrastrukturze, są naprawdę świetne, ale być może w nowej rzeczywistości 40, 30, 20, 70, 99% może zostać zastąpione zupełnie inną technologią. I nie dlatego, że stara była zła, tylko dlatego, że pewnego rodzaju ujednolicenie infrastruktury i wykorzystanie software'u, który dostajesz w pakiecie, powiedzmy VCF-a, jest nieuniknione. Na przykład przez Excela, na przykład przez to, że ktoś stwierdza, OK, nie jesteśmy w stanie inwestować w technologię, którą znaje 6 osób w Polsce. Nie? I to też jest istotne. To znaczy ta komplementarność, ona wypływa z potrzeby biznesu, z jednej strony optymalizacji kosztowej, ale też z drugiej strony z pewnego wymagania rynku od strony ludzi, którzy pracują w IT.
To znaczy nowe pokolenie, które przychodzi, nie zawsze chce się bebrać w kablach. I trudno też tego od nich wymagać, a później narzekać, że tego nie chcą robić. Trzeba im dawać narzędzia. Ja myślę, że naszym głównym celem jako architektów, jako menadżerów, którzy pracują w aktualnym IT, jest tak naprawdę zbudowanie dla nowego pokolenia operatorów, inżynierów, architektów odpowiedniej narzędziówki. Bo trochę głupio nam będzie wrócić do świata i powiedzieć, to ty nie wiesz, jakie heksy trzeba, prawda, wpisać, przesuwając partycję botującą. No jak to, nie? No nie spodziewajmy się, że ktoś to będzie wiedział za 5 lat. Więc myślę, że tu ten VCF ma siłę i ta nowa formuła stąd też się pojawia. No jest to też wielka szansa, wracając do tego storage'owca, o którym mówiłeś. Dzisiaj jak jest na przykład takie, że mamy system, który cokolwiek robi, ale jest na przykład w architekturze wysokodostępnej, czyli na przykład jest postawiony ze względu na różne rzeczy na rajdzie pierwszym w 2 data centrach na połączonych ze sobą macierzach, załóżmy, po to, żeby zapewnić i redundancję w ramach jednego data center i jeszcze w ramach 2 data centrów. No i teraz jest decyzja, ok, ten system już jest systemem starym, musimy zmniejszyć mu po prostu ilość konsumowanych dysków, bo jest niepotrzebny, żeby on działał. On działa w trybie tylko do odczytu, po prostu potrzebujemy proste dyski do niego dostarczyć, tanie, wolne w jednym data center. Dzisiaj to jest po prostu przeprawa, bo pan od storage'a musi wytworzyć nowego Luna w odpowiednich parametrach, wystawić go do maszyny wirtualnej, trzeba skopiować tą maszynę wirtualną, odpalić ją na nowym tym Lunie, no i już po kilku tam dniach odtwarzania i robienia backupów ci się udaje, a w Wisanie po prostu przeklikujesz, że nie chcesz już takiego poziomu ochrony, tylko chcesz najmniejszy poziom ochrony, wciskasz guzik i cała ta skomplikowana warstwa się dzieje sama. Pod spodem po prostu dostaniesz maila, że już ta maszyna została przeniesiona na data store o parametrach po prostu podstawowych. Więc to jest właśnie ta różnica, czyli i nikt się nie pomyli po drodze i ta maszyna będzie działała po drodze. Jak backup był do niej przypisany, to dalej będzie przypisany. Wszystko będzie szło tak samo, bo po prostu wszystko się dzieje automatycznie. I to jest ta właśnie zmiana, czyli ta taka industrializacja. To, co mówiłeś, Maciej. Nie musimy pamiętać o heksach, o różnych numerkach, o tysiącach zależności, bo to wszystko się zadzieje samo i dlatego zachęcamy Was do tego, żebyście z tej nowej platformy, industrialnej platformy, platformy spójnej, platformy bezpiecznej zaczęli korzystać. Ja myślę, że też z czystego po prostu wyrachowania należy z niej korzystać. Jeżeli dostaliście już te rzeczy, nie, i czy to będzie VVF, może ich będzie troszeczkę mniej, nie, czy to będzie VCF i to będzie taka no, Mercedes klasy S, nie, to, to już je kupiliście. To trochę tak jakby. Wtrącę się, bo ty masz tam taką ciekawą sesję, którą zaplanowaliśmy. Opowiem na przykład Wam o tym, że dzisiaj większość z Was, jak jeszcze nie ma nowoczesnych aplikacji, to za chwilę na pewno je będzie miało, a jak je ma, to dzisiaj uruchamiacie ją na albo jakichś darmowych Kubernetesach, albo może na surowym Dockerze je uruchamiacie, albo jeszcze nie wiem jakie, nawet nie chcę zgadywać czasami, jakie uruchamiacie, a tutaj dostaniecie znowuż wbudowane w każdej wersji i VCF-ie i VVF-ie macie środowisko uruchomieniowe dla nowoczesnych aplikacji. Środowisko, które jest dostarczone, które jest bezpieczne, które jest znowu z lifecycle managementem. Możecie te krasty kreować, składać, upgrade'ować, tworzyć nowe, zwijać i macie znowu, od razu macie monitorowanie, od razu macie te same narzędzia do bezpieczeństwa, macie od razu mikrosegmentację, czyli macie te kontenery, podłączacie tak naprawdę do naszego systemu wirtualnej sieci, czyli tak naprawdę macie i jeszcze wirtualnego storage'a, przepraszam, bo od razu jest też Container Storage Interface, czyli macie od razu na Wisanie możecie to wszystko przestawiać, czyli macie wszystko, co jest potrzebne tak naprawdę, żeby w sposób bezpieczny to uruchamiać. I to ty, Maciej, będziesz opowiadał, z tego co pamiętam, Tak, albo tak, ktoś od ciebie, ale właśnie tak. zobaczcie, Wiesz, ile rzeczy naraz macie w tym jednym środowisku, więc znowu, patrzenie, że kiedyś mieliśmy vSphere'a za 100, a teraz mamy coś mieć za 250, no tak, trudno mi się bronić, bo jak weźmiemy liczbę do liczby, to trudno się bronić, ale jak sobie weźmiemy to całościowo, tak jak dzisiaj rozmawiamy z wieloma naprawdę klientami, to ci klienci naprawdę, jak się zacznie słuchać, zacznie się rozmawiać i zacznie się pokazywać te wszystkie plusy, to jest to naprawdę nie do przecenienia platforma. Nie do przecenienia platforma. wiesz co, ja myślę jeszcze wracając do tego, powiedzmy tych aplikacji typu Cloud Native, to to też jest tak, że my jesteśmy bardzo zdolnym narodem.
To znaczy, ja tak uważam przynajmniej, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele rzeczy wybudować samemu i to jest wspaniałe i należałoby to robić poza pracą w większości przypadków, jeżeli nie jest się firmą, która się tym zajmuje na co dzień. No nie? To znaczy, jeżeli jest się taką firmą, która zajmuje się, nie wiem, software house'em budującym rozwiązania, platformy do inżynierii, albo jesteśmy na tyle dużą organizacją, że po prostu tych ludzi, którzy pracują nad taką platformą jest szereg, nie? Jest to stado co najmniej kilkunastoosobowe, to wtedy ma to sens. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie, co się lubi robić w życiu i należy to robić. Nie? Jeżeli się lubi robić platformy, to należy znaleźć firmę, w której to jest core działania tej firmy, nie? Albo przynajmniej tej oddziału, w którym się pracuje. Natomiast kiedy na co dzień się pracuje w firmie produkującej gwoździe, nie? I ta firma musi jak najszybciej te gwoździe dostarczać, nie? To w zasadzie należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, że jeżeli lubi się taką robotę, nie, no to i się w niej chce odnaleźć, to powinno nie budować się w tej firmie zazwyczaj przynajmniej. Tej firmy zazwyczaj na to nie stać w długim perspektywie czasu rozwiązań, które są autorskie, bo to się na tej firmie zemści. Może niekoniecznie za waszej kadencji, ale za powiedzmy następcy. I teraz, jeżeli jest się światłym menadżerem, to się to rozumie. Wie się, gdzie jest się ustawionym. Bo jeżeli byśmy pracowali w firmie, nie wiem, typu Netflix, czy typu jakiś wielki bank, nie, gdzie jest 2000, 4000, 7000 ludzi w wewnętrznym IT, okej, możemy się bawić w budowanie platform. Nie? Natomiast kiedy jesteśmy tak zwaną siłaczką IT, nie, która robi 36 rzeczy, w tym utrzymywanie platformy dla deweloperów często zewnętrznych, to może się okazać, że słuchajcie, ta para i wasza energia kreatywna może pójść naprawdę w wiele fajniejszych rzeczy niż budowanie własnego Kubernetesa. No jest na pewno bardzo fajne i bardzo budujące. Jeżeli chcecie to robić profesjonalnie, należy zmienić miejsce kariery, nie, na firmę, która wam to zaoferuje. A jeżeli nie i chcecie się skupić na tym, żeby wasza firma szybciej produkowała gwoździe, wasza w sensie w tej, w której pracujecie, albo wasze, bo jesteście właścicielami, nie, albo menedżerami, no to są dwie zupełnie różne drogi. Ja myślę, że to też jest istotą tego VCF-a i VVF-a. Tak. To znaczy, że dajemy platformę, która może nie jest doskonała w wielu aspektach, może nie spełni, wiecie, tych corner case'ów tak zwanych, które zawsze się wymyśla jako największy problem, ale czy to tak naprawdę jest ważne? 95% firm, z którymi się spotykamy, chce mieć środowisko dopuszczania kontenerów. Nie? W miarę bezpieczne, z jakąś tam siecią, która jest też programowalna w bardzo podobny sposób jak cała reszta. I to już jest generalnie spoko. Później, jak się zaczynają pojawiać potrzeby dla tych 5%, te corner case'y, jak ja bym to nazwał w tym momencie, cóż, to już wtedy nie jest decyzja inżynieryjna, czy budujemy swoją platformę, tylko jest to decyzja menedżerska. I wiele firm ma coś takiego, że buduje platformę out of the box, żeby tak naprawdę uruchamiać tam platformy, systemy, które zarabiają dla nich pieniądze i ma swoje systemy, które w przyszłości może je zastąpią. Tylko że to jest zupełnie inny poziom inwestycji. Ja myślę, że świetnym podcastem jest Storeware, gdzie rozmawialiśmy z Pawłem a propos, jak on budował firmę robiącą backup. To kiedy chcecie zbudować w środku swojej organizacji platformę, to jest mniej więcej ten sam wydatek. Trzeba po prostu armię ludzi, super product ownera, którzy będą budować wam wewnętrzną platformę, na którą finalnie może was nie być stać. Wiadomo, na początku wszystko wydaje się proste, nie? Im bardziej w las, tym więcej drzew, nie? I myślę, że o tym też troszeczkę będziemy rozmawiać. Ale poza tym kluczem do tego, co chciałem tym małą wypowiedzią powiedzieć, to jest to, że dostajecie dużo w pakiecie. I myślę, że to, co wspomniałeś, Piotrze, żadna industrializacja nie miałaby sensu bez automatyzacji. Dotychczas automatyzacja w wydaniu VMware'a była kosztowna i trzeba ją było dodatkowo kupić. I to wymagało, tak jak powiedziałeś, pielgrzymek do zarządu i mówienia, i tam błagam was o to, bo będzie 3 razy szybciej, 4 razy lepiej. Teraz ARIę, Automation, dostajecie. Po prostu to już tam jest. Nie? Więc teraz nie chodzi o to, że musicie o to walczyć finansowo, tylko raczej się zastanowić, skoro mam system klasy Enterprise, to jest naprawdę duży, potężny system, który jest skomplikowany, ale przez to jest jak SAP, nie ma bardzo wiele różnych możliwości konfiguracji.
to należy się zastanowić, czy warto go użyć, skoro już jest kupiony. Przynajmniej ja tak to postrzegam. To jest taki use case, który widzimy teraz bardzo silnie na rynku. To znaczy firmy dostały ogromną ilość funkcjonalności z partnerami, którzy mają wiedzę, mogą te funkcjonalności realizować bez dodatkowej inwestycji. Przez najczęściej 3 lata najbliższe, bo na tyle kupili sobie subskrypcję nowych licencji. I warto się nad tym zastanowić. Tak ja przynajmniej uważam, bo widzę to u moich klientów, którzy odnoszą sukces dzięki temu, bo używają wszystkich funkcji swojego scyzoryka szwajcarskiego, ale on ma 276 tysięcy funkcji, a nie tylko 3. Otwieranie browara i generalnie, wiesz, Otwieranie paczek nożykiem, tak. otwieranie paczek nożykiem. No. Ale to, co powiedziałeś, jest niezwykle ważne i myślę, że to też trzeba podkreślić, bo ja pamiętam, jak chodziłem do zarządów i prosiłem, dajcie mi pieniądze na automation, bo to ważne jest. I no to co pan zaoszczędzi, jak będzie szybciej i tak dalej. No to ja mówiłem, no co zaoszczędzić? W pracy ludzi zaoszczędzę głównie, bo nie będą robili tych powtarzalnych rzeczy ciągle. No to następne pytanie, które zawsze padało ze strony no szczególnie jakichś takich ciekawych panów z zarządu, to ile ludzi pan będzie mógł zwolnić? To na to pytanie też byłem zawsze przygotowany, bo chodziłem, panie prezesie, nikogo nie będziemy zwalniać, tylko damy tym ludziom coś ciekawszego do roboty i właśnie jak oni dostaną tą automatyzację, to zamiast siedzieć i codziennie rano przeglądać logi i robić jeszcze tego typu, wyjmować taśmy z biblioteki i przenosić do drugiej biblioteki, zajmą się czymś, co podnosi wartość naszej spółki, czyli nikogo nie zwolnimy, wręcz przeciwnie, damy tym ludziom, powiemy, patrzcie, tu macie Area Automation. Co najczęściej robicie? No, najczęściej musimy coś tam, nie wiem, sprawdzać, czy wszystkie konta, albo ile razy ktoś się logował, albo raporty przygotować dla kogoś. Zrób skrypt, napisz go, codziennie go automatycznie wysyłaj do compliance'u i będą oni przeszczęśliwi i ty będziesz przeszczęśliwy. I właśnie o tym mówimy. Kupcie sobie więcej czasu na robienie ciekawych rzeczy, i rozwijajcie się w ten sposób, oglądajcie te produkty, przecież nasze produkty, właśnie Aria na przykład, to nie jest tylko, że się nauczycie Arii. Aria obsługuje co najmniej 4 dokładnie języki automatyzacyjne, skryptowe. Możecie się nauczyć 4 języków skryptowych, albo przynajmniej jednego się nauczycie, jakiś JavaScripta, możecie się nauczyć Terraforma, cokolwiek się nauczycie, to już wasza wartość rośnie. A z punktu widzenia menadżerów tylko lepiej. Pełne monitorowanie, automatyzacja, nikt się nie myli, nikt o niczym nie zapomni. Fantastyczne osiągnięcia można mieć naprawdę. Ja myślę, A że to jest... jeszcze może tylko dodam, że właśnie w tych nowych wersjach VCF-a, dzisiaj jak odpalacie sobie Area Automation, to otwiera się takie puste okienko, gdzie jest taki plusik, dodaj nowy projekt, zacznij nowy projekt, a teraz będzie już tak, że będą się pojawiały całe szeregi template'ów, które trzeba będzie po prostu dostosować do swojego środowiska po to, żeby było łatwiej to wszystko realizować i budować. I tu też trochę przechodzimy do kolejnego elementu, to znaczy pamiętajcie, nowe pakietowanie VMware'a jest pakietowaniem dużej ilości produktów. To znaczy to nie jest taka kaszka z mleczkiem. Znaczy instalacja może jest i prosta, natomiast dojście do momentu instalacji, jak to zrobić, wymaga pewnego rodzaju wiedzy. I myślę, że też już po tym czasie, pół roku, można powiedzieć, że po wielu projektach, jak to tak w pół roku można zrealizować wiele projektów, po kilku projektach, możemy powiedzieć, że przemyślenie tego, co my chcemy tym osiągnąć, jest istotne. To znaczy wdrożenie wszystkiego na hura łączy się z tym, że dostaje się scyzoryk z 270 tysiącami funkcji i pierwszą rzecz, jaką się robi, to się zacina nim, nie? Bo jest tego za dużo. Więc też wymaga to pewnego rodzaju światłego partnera, który was przez to wszystko przeprowadzi, bo no, można sobie tym zrobić krzywdę, przynajmniej na początku. Później, jak z każdym porządnym narzędziem, wkrętarki też trzeba się nauczyć, nie? I wiertarki i tak dalej, i to później działa mniej więcej w ten sposób. Natomiast początki są zazwyczaj takie, w których wymaga się tego, żeby o tym chwilę się pozastanawiać. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład Area Operations do tego, która też jest w tych pakietach zawarta. A czego to warto przemyśleć? No bo wiadomo, monitoringiem odpalamy, nie? Bach, pokazuje coś, nie? Tylko po co? To znowu trzeba zadać, dlaczego my to w ogóle robimy? I na przykład będąc firmą z sektora finansowego, bo to modne w dzisiejszych czasach, choćby Area Operations sama z siebie może wam dać niesamowitą ilość informacji na temat środowiska, w którym egzystują wasze wszystkie aplikacje, ich zieloności choćby, coś nowego, co się pojawia.
te funkcje wychodzą, tak jak Piotr powiedział, od razu z template'a, na dzień dobry. Ale trzeba się zastanowić chwilę nad tym, żeby nie odpalić wszystkiego, żeby, wiecie, nie odpalić 150 światełek w swoim domu, tylko te, które aktualnie są potrzebne i rozwijać to z biegiem swojej własnej świadomości produktu. Czyli na przykład jak jesteś firmą z sektora finansowego i podlegacie pod DORę, to myślę, że świetnym byłoby posiadanie raportu, który pokazuje, czy jesteście compliance na zielono, a jak nie, jak dryfujecie od compliance'u, to co dryfuje i w jakim zakresie, nie? Czyli zabudować sobie skalę od 0 do 10 i powiedzmy jak jest 9, to znaczy, że jeszcze jest OK, jak jest 8, to jeszcze jest OK, ale jak już wydryfowaliście i tam w szczere pole jest 1, zgodność z compliance'em 1, no to może rzeczywiście trzeba jak najszybciej się czymś zająć. Czyli to wy musicie to wymyśleć, ale też powiedziałeś Maciej tu bardzo, bardzo ciekawą rzecz i ja to zdecydowanie popieram. Bo to się dotyczy tego. Nasze zasoby w naszych firmach są skrojone raczej do tego, żeby utrzymywać te środowiska i ewentualnie powoli je tam rozwijać o te funkcje, które nam są najbardziej potrzebne. Wdrożenie tego środowiska, o którym mówimy, czy to jest VCF, czy VVF, jest wyzwaniem i wymaga naprawdę sporej ilości pracy, żeby, no bo to jest tak jak z instalacją Windowsa, zainstalujemy, no ale później musimy doinstalować, mnóstwo rzeczy No i co? skonfigurować, mnóstwo rzeczy i tak dalej. Więc tą całą konfigurację i to wszystko zalecam zdecydowanie i to mamy doświadczenia, o których możemy porozmawiać w kuluarach, ale mamy 2 doświadczenia takie, że klient kupił VCF-a, kupił sobie to razem z usługami doświadczonego pod trasą partnera i to zostało wdrożone i po 2 miesiącach klient już miał i zaczął już tego używać i już te automatyki miał, które chciał i już widział raporty, które chciał. I mamy też takiego klienta, który kupił, ale się uparł, że będzie to robił sam. No i ciągle się upiera, że będzie to robił sam i tamci już używają platformy, a on się upiera, że będzie to robił sam. Więc to są właśnie te różnice. To jest tak, kupcie z wdrożeniem po to, żeby mieć platformę gotową do używania, a nie żebyście ciągle byli w procesie instalacji i deploymentu. I to jest też bardzo ważne, coś o czym będziemy opowiadać na naszym Tak, spotkaniu. i też ważną rzeczą jest to, bo to też nie jest takie oczywiste, jak się o tym na początku myśli. Pamiętajcie, że to jest subskrypcja. W związku z tym możecie kupić sobie bazową subskrypcję, rozpocząć ten onboarding, wziąć te naprawdę dużo narzędzi, które dostajecie od początku, a kolejne funkcje uruchamiać w czasie, kiedy ich zaczniecie faktycznie potrzebować. I to jest ta różnica tak fundamentalna od kwestii poprzedniego posiadania licencji do kwestii aktualnego posiadania subskrypcji, która na początku nie przychodzi tak oczywiście do głowy. To znaczy, nie wiem, na przykład odpalacie sobie VCF-a, robicie migrację, przebudowujecie to, no i w momencie, kiedy już macie już gotowe środowisko, na które chcecie się migrować, uruchamiacie mikrosegmentację. Bo wtedy dopiero na nią się migra. Wtedy dopiero tej funkcjonalności potrzebujecie. Chcecie kolejny add-on, no to dorzucacie kolejny add-on. To może iść subskrypcyjnie. Jak sama nazwa wskazuje, subskrypcja polega na tym, że można ją dodać w dowolnym, potrzebnym momencie. Oczywiście na jakiś czas później, nie? Ale jakby nie musicie, tak jak kiedyś trzeba było kupić Enterprise Plusa od początku, bo przez najbliższy rok, jak się go posiadało, no to można było na nim tylko siedzieć. Później można było go zaktualizować, jakieś dziwne bundle, łączenie tam strasznych rzeczy. Teraz po prostu, przechodząc na funkcjonalności, które są Wam potrzebne, przechodzicie na nie w stosownym, wygodnym dla Was momencie. Ja myślę, że to jest ogromna zmiana, która nie jest, mówię, taka oczywista, jak się teraz to wszystko wycenia, ale bardzo dobra, bo dzięki temu możecie też oszczędzić na wejściu. To znaczy VCF może się wydawać, tak jak na początku Piotr mówił, droższy, ale to nie znaczy, że musicie od razu wszystkie funkcje odpalić. Przecież pół roku będziecie się migrować, przemontowywać, zmieniać infrastrukturę, czekać na sprzęt, różne rzeczy się będą działy. To może nie wszystko naraz, to może po kolei. Rozpiszmy to w projekt, zbudujmy z Zacząć od tego mniejszego jakiś... środowiska, później dokopywać kolejnej Tak, licencji, jak to tak. środowisko będzie puchło. A drugi, to jest bardzo ważna rzecz, którą też powiedziałem, wrócę do tego klienta, który ciągle instaluje. Temu klientowi, on to kupił na 3 lata, ten czas leci, czyli on już zjadł powiedzmy 1/3 czasu, bo już rok robi ten projekt wdrożenia, czyli płaci już rok, nie zaczął korzystać, bo ciągle to wdraża. Więc ja was przestrzegam, bo tak naprawdę on już 1/3 tego czasu, kiedy mógł to używać i za który zapłacił, no przepalił. Więc wiecie, to dlatego też trzeba wziąć czasem partnera, bo ktoś powie, partner będzie kosztował, jego wiedza będzie kosztowała. A teraz zobaczcie, ile będzie was to kosztowało, jak będziecie się musieli nauczyć czegoś na raz, bo tak naprawdę na raz się nauczycie, jak się to powinno instalować, jak się to powinno konfigurować, co chcecie, to weźcie partnera, on wam to zrobi w 2 tygodnie, w 3 tygodnie, w 3 miesiące i po 3 miesiącach wskoczycie w subskrypcję i zaczniecie od pierwszego dnia używać i płacić za tą subskrypcję, która jest Wam potrzebna, a do wdrożenia weźmiemy licencje tymczasowe takie do testów, tak, żebyście mogli po prostu wdrożyć sobie na testówce. Czyli zobaczcie, podpowiemy Wam na tym spotkaniu,
na które serdecznie jeszcze raz zapraszamy. Podpowiem Wam 25 mnóstwo. września. 25 września. Będziemy Wam pokazywać, opowiadać. Będziemy wstali tam cały dzień po to, żebyście nie tylko słuchali tego, co jest na scenie, ale jakbyście chcieli porozmawiać o Waszych konkretnych Zobaczysz. przypadkach, o Waszych konkretnych rozwiązaniach, o tym, co możemy Wam zaproponować, korzystając z doświadczeń tego, co już mamy na rynku, to Wam podpowiemy. Będzie grupa doświadczonych partnerów, w tym Evolia. Będziemy stali tam i czekali na Wasze pytania, chętni, żeby Wam doradzić, żebyście weszli i byli szczęśliwi, że korzystacie z tych środowisk. Dobra, na sam koniec, nie? Bo takie rzeczy trzeba mówić na samym końcu, nie? Może takie brzydkie słowo, które się pojawia teraz tak często w mediach, a może jakiś AI, nie? Jeszcze, nie? Taka dorzuć, może jakiś mały Gen AI, bo też mamy o tym temacik w sumie, tak wiesz, heheszki, nie? Ale gdzieś to też się ma pojawić i myślę, że to jest dość istotne, bo rynek buzuje, rynek już ma dość tego słowa, tak jak One Pane of Glass swego czasu, albo Digital Transformation, teraz AI, no ale jednak pożądanie tej tematyki jest. O czym będziemy tam rozmawiać? Pokażemy dwie rzeczy, czyli pierwsze pokażemy to, jak dzięki zastosowaniu tej naszej platformy możecie Państwo korzystać z własnych danych, czyli połączyć dowolnego cloud operatora, i to nawet może pokażemy, bo tu jeszcze jesteśmy w dyskusji w tej chwili, jak dowolnego cloud operatora przy pomocy NSX-a, czyli wirtualnej sieci, i VPC, czyli Virtual Private Cloud tego operatora, możemy połączyć nasze środowiska sieciowo, tak że te modele, które są zaimplementowane do sztucznej inteligencji w chmurze, mogą pobierać dane z Waszych baz danych i tam je mielić i uczyć ten model na Waszych danych. I to jest pierwsze zastosowanie. To zastosowanie niestety jest często trudne, dlatego że ze względu na różnego rodzaju regulacje albo poufność danych, i tu będę, myślę, opowiadał na tym spotkaniu o tym, co robimy z czeską policją, bo czeska policja powiedziała tak: mamy dane tajne o różnych włamaniach, o grupach przestępczych, o różnego rodzaju korelacjach między grupami przestępczymi w różnych krajach, a między zabójstwami, różnymi defraudacjami i tak dalej. Nie chcemy tego wrzucać do cloudu, no bo jedna pomyłka, jedno coś tam i generalnie nie chcemy, żeby się cały świat dowiedział o tym, co my wiemy w tej policji, więc chcemy to robić u siebie. I tam zaprezentowaliśmy i oni są bardzo zainteresowani tematem właśnie Private AI, czyli prywatnego cloudu, który instalujemy na VCF-ie i wtedy wszystko, co się dzieje się w waszym własnym data center, na waszych własnych maszynach, na waszym własnym środowisku i nigdzie to nie wylatuje. I powiemy o takich use case'ach czy tej policji, ale powiemy wam też o różnych innego rodzaju służbach siłowych, w tym o wojsku, bo nie mogę się tym chwalić dzisiaj, nie podam żadnych nazw, ale o wojsku, które też tego typu rzeczy chce robić, z oczywistych powodów u siebie, więc pokażemy wam te rzeczy. I teraz ten prywatna sztuczna inteligencja, czy w ogóle sztuczna inteligencja. To nie jest tak, że to jest dzisiaj buzzword. Czytałem ostatnio KPMG taki raport, gdzie jest pokazane, że wielu CIO w wielu firmach myśli o tym bardzo poważnie, dlatego że ilość zastosowań tej technologii jest nie do przecenienia w różnego rodzaju branżach. I oni wiedzą, ci światli ludzie, o tym, że albo zaczną o tym myśleć już teraz, albo za chwilę będą trochę stali poza konkurencją, bo jeżeli konkurencja wybiegnie, wymyśli nowe modele, lepiej przeanalizuje rynek, lepiej podpowie im, jak, nie wiem, jak konstruować produkt typu kredyt, typu ubezpieczenie, typu coś, to zostaną z tyłu. Więc dzisiaj to naprawdę jest temat, z którego jeszcze się trochę wszyscy śmiejemy, haha, sztuczna inteligencja w moim data center, albo gdzieś tam, po co mi to? Pokażemy przykłady, dlaczego to można robić i czemu to się naprawdę może przydać. Jeszcze jeden przykład, właśnie o tym zapomniałem. Czeska policja. Dlaczego właśnie sztuczna inteligencja prywatna? Ja wiem, bramborowe krokety. A nie, przepraszam, to jedzenie. Nie To jest to dokładnie, czyli czeski język. Większość tego, co jest w cloudach, to jest jednak język angielski, albo przynajmniej hiszpański, czyli te najpopularniejsze języki na świecie. Czeski, umówmy się, czy polski, no nie są szczególnie popularnymi językami na świecie, więc ta sztuczna inteligencja, która analizuje miliony dokumentów w internetach albo gdzieś, no nie nadąża za tymi językami, więc znowuż kolejny przykład, dlaczego to należy robić dla siebie i na swoich danych i u siebie, no dlatego, że właśnie czasami jeszcze język jest tą przeszkodą, która może nie przeszkodą, ale tym argumentem, który powoduje, że trzeba tą prywatną sztuczną inteligencję sobie nauczyć się na własnych danych. Ja myślę, że to jest jakby niezwykle ważne w kontekście i własności intelektualnej, ale też i tego, że odwracając zupełnie tą rzecz do góry nogami, nie? Kiedy mamy na przykład
platformę VCF-ową w chmurze, w publicznej chmurze, gdzie przynosimy swoją licencję, uruchamiamy sobie infrastrukturę i tam trzymamy całe dane nasze, bo taka też sytuacja może nastąpić. Mamy dostęp do niezwykle zaawansowanych narzędzi uczenia sztucznych, budowania własnych modeli w chmurach publicznych. I też widzimy u klientów takie zastosowanie, że oni przenoszą te dane do chmury publicznej, czasami na platformę VCF-ową, czasami natywnie, wyrzucają na to, budują własne modele na podstawie własnych danych, następnie te modele już w formacie powiedzmy spakowanych binarek, działające, nie uczące się, uruchamiają w Edge'u w jakby tej ostatniej mili. Choćby po to, żeby dane, które już oni wiedzą, że to będzie tak działać. Bardzo dobrym przykładem na jednym z AWS User Grupy krakowskiej, na jednym ze spotkań, link znajdziecie tutaj w opisie, Philip Morris International opowiadał o tym, jak sterują za pomocą sztucznej inteligencji swoimi klimatyzatorami. No i tak jak mówię, zbierają dane w on-premie, wysyłają je do chmury, robią model w chmurze, przeszkalają go i deployują go w Edge'u. Fenomenalny projekt, miliony dolarów zaoszczędzone na zasilaniu. Tylko przez to, że na małym klastrze edge'owym działa sobie modelik, który wcześniej został wyszkolony choćby na danych, które zostały zebrane wcześniej. Więc tych zastosowań będzie sporo i myślę, że tym optymistycznym akcentem tutaj nie otworzymy wszystkich kart. Agenda zostanie opublikowana w najbliższym czasie. Przyglądajcie kanały na social media, zarówno moje, jak i Piotra. Będziemy tutaj sporo o tym mówić. Na pewno sporo szumu wokół tego wydarzenia się stanie, dlatego że, no tak jak mówię, VMware i VMAC razem to zawsze dobre połączenie. A tymczasem dziękuję Wam pięknie za słuchanie, za oglądanie. Piotrze, dzięki piękne za przedstawienie tego, o czym na tym ten cały event będzie polegał. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia we wrześniu. Zobaczenia. 25 września. Dzięki. 25. Dzięki bardzo. Trzymajcie Na się. razie. Na razie. Trzymajcie, Cześć. cześć.